Ale zimna! Zimna! Ale zimna! No to dzień dobry Państwu, witam Państwa w Bułgarii. Obecnie znajduję się w stolicy tego państwa, czyli w Sofii. Plany mi się troszkę zmieniły, więc nie będę w tym mieście zbyt długo, ale postaram się ten czas jakoś wykorzystać i troszkę Wam opowiedzieć. Sofia to miasto, które zostało założone dawno, dawno temu przez plemię trackie, które nadało jej nazwę Serdica. Potem zostało ono podbite przez Rzymian, dalej było Serdiką, natomiast później przyszli Słowianie i w trakcie pierwszego państwa bułgarskiego zmieniono jej nazwę z Serdica na bardziej słowiańsko brzmiący Sredec. Od około XIII wieku mieszkańcy Sredca zaczęli nazywać swoje miasto Sofią od nazwy Kościoła Mądrości Bożej, która po ich niemu to jest Zbema Sofia i to jest ten budynek. I przyznam szczerze, nie jest jakoś super szczególnie spektakularny, ale od XIV wieku nazwa ta zaczęła się po raz pierwszy pojawiać w oficjalnych dokumentach, a w 1879 roku oficjalnie mieszkańcy zdecydowali o zmianie oficjalnej nazwy z Sredca właśnie na Sofię. Większość mieszkańców Sofii to potomkowie Szopów, czyli okolicznej ludności wiejskiej, która napłynęła do Sofii w ostatnim stuleciu. Odzyskanie niepodległości i rozwój miasta zburzył tradycyjną gospodarkę rolną i społeczności oparte na wielopokoleniowych rodzinach. To mogło przyczynić się do rozwoju pijaństwa wśród Szopów i do dziś właśnie pijaństwo w Bułgarii kojarzy się z mieszkańcami Sofii, czyli z Szopami, ale nie takimi praczami. Słabe to było. Wynajęłem sobie najtańsze mieszkanie w Burgas i ewidentnie ktoś tutaj kupił fragment kamienicy i wszystkie mieszkania pozamieniano na oddzielne pokoje. Na przykład moje mieszkanie to jest tylko ten pokój i tutaj kibel. A ściany są jak podpaski, super cienkie, bo dzisiaj w nocy słyszałem, jak sąsiad chrapał. No, powiem Wam, że w tej Bułgarii, przynajmniej w porównaniu do Macedonii, widać, że to już jest Europa, bo ludzie są lepiej ubrani, jest czyściej na ulicach, budynki są ładniejsze. O, może akurat nie tutaj. I jest też drożej, znaczy wiadomo, wciąż jest taniej niż u nas w Polsce, ale ta różnica nie jest już aż tak duża. Ja na przykład chciałem sobie kupić nowe spodnie, bo znowu mi się podarły na dupie. Już trzeci raz, nie wiem co jest nie tak. Raz mi się podarły w Mongolii, jak się wypieprzyłem na motorze, raz w Katarze, jak wsiadłem na wielbłąda i tutaj w Bułgarii w sumie bez powodu. I trochę myślałem, że będzie tak jak w Turcji, bo w Turcji ubrania w sklepach były naprawdę za grosze. Więc poszedłem sobie tutaj do galerii, żeby sobie skupić spodnie. I no tak, powiem szczerze, no ceny w galeriach ubrań są takie bardzo, bardzo polskie. No niestety chodniki w wielu miejscach pozostawiają sporo do życzenia. Drogi bym powiedział, że mają prostsze niż chodniki. No bo na przykład te studzienki kanalizacyjne, kto kuźwa wymyślił? Ja mam trochę problem z tym miastem, bo uważam, że ważną częścią podróżowania jest jedzenie. Natomiast tutaj są kebaby, pizzerie, burgery. Nie znalazłem za to żadnej knajpy z bułgarskim żarciem. Przeszedłem wczoraj prawie 20 km włócząc się w tej we w te i nie znalazłem. Może jest to trochę związane z tym, że sezon się skończył, bo turystów tutaj naprawdę nie ma. Ja się ogólnie spodziewałem, że to miasto jest bardziej turystyczne, a okazuje się, że albo nie jest, albo po prostu już jest po sezonie. Rozbijanie namiotu skutecznie utrudniają dwie rzeczy: silny wiatr i dzikie psy. I wczoraj przytrafiły mi się obie te rzeczy. W sumie na szczęście nie było takiego problemu, bo nie było agresywne, tylko ciekawskie. A z wiatrem poradziłem sobie w ten sposób, że odsłoniłem się samochodem na tyle, żeby mi się po prostu udało rozbić. Natomiast to, co wydarzyło się w nocy, się kompletnie nie spodziewałem, bo okazało się, że to są szakale. I sądząc po ich wyciu, były bardzo, bardzo blisko. Tak myślę, że gdzieś tu w tych krzakach ogólnie sobie łaziły. Opowiadam też o tym, bo to jest prawdopodobnie jedna z moich ostatnich wyjazdów z namiotem. Przynajmniej na jakiś dłuższy czas. Ten już jest niestety zdezelowany, więc będzie trzeba go wyrzucić, ale nawet mi go nie żal. Kupiłem go za 5 dych w Lidlu. No nie jest spoko, bo jak pada deszcz, to w nim też pada. Ale właśnie za takie wyjazdy na Woodstocki. On był ze mną chyba na 3 Woodstockach. Jak widać, coś mi tu na nim napisali, pewnie mi ktoś nawet na niego nasikał. Ale takie namioty właśnie za grosze są, myślę, że na festiwale muzyczne typu Woodstock są idealne. Bo jak się zniszczą, to żadna strata. Jak ktoś mnie śledzi na Instagramie, to mógłby się zastanawiać, czemu przez ostatnie kilka dni nic nie nadawałem. Otóż siedziałem w Burgas i pracowałem zdalnie. Ogólnie samo miasto oceniam bardzo negatywnie. Strasznie nudne. Nic tam nie ma. Ja się spodziewałem, że Burgas to będzie jednak taki troszkę kurorcik.
A to miasto moim zdaniem nie ma totalnie nic do zaoferowania. Choć to wydaje mi się, że to może być kwestia po prostu tego, że sezon ewidentnie się skończył i na pewno wiele miejsc było już po prostu pozamykanych. Samo miasto jest szaro-burę, brzydkie i po prostu nie ma tam co robić. Więc Burgas w Bułgarii nie polecam. Bułgaria przez 500 lat była pod okupacją, nadzorem, jak zwał, tak zwał, Turcji. Aczkolwiek dla Bułgarów niezwykle ważne było podtrzymywanie tej tradycji i kultury starożytnych państw bułgarskich i im się to udało. Pierwszymi ludźmi, którzy zamieszkiwali tereny dzisiejszej Bułgarii, byli Trakowie. Kim byli Trakowie, do końca nie wiadomo, jest wiele teorii. Jedni twierdzą, że były to po prostu rdzenne ludy bałkańskie, inni twierdzą, że to są jakieś ludy, które napłynęły z Azji i wymieszały się z jakimiś tam przodkami Słowian. Ustalmy jednak, że Trakowie to były ludy, które zamieszkiwały Bałkany od około drugiego tysiąclecia przed naszą erą i były to ludy bardzo silne, bardzo liczne i gdyby tylko potrafiły się zjednoczyć, to najprawdopodobniej stworzyłyby państwo, które w ówczesnych czasach byłoby największą potęgą. Jednak Trakowie tego nie potrafili zrobić, tłukli się między sobą. Niektóre plemiona trackie nawiązały współpracę z koloniami greckimi, ale warto pamiętać, że przez Greków do samego końca Trakowie byli uznawani za barbarzyńców, a te wpływy helenistyczne Trakowie zaczęli przyjmować dopiero po podboju dokonanym przez Aleksandra Wielkiego. W II wieku przed naszą erą Bułgarię podbił Rzym, a po podziale Imperium Rzymskiego Bułgaria znalazła się w Bizancjum. W tamtych czasach też musieli mierzyć się z coraz większymi najazdami ze strony Awarów i Słowian i to właśnie Słowianie mniej więcej tak od V wieku zaczęli tutaj dominować. Słowianie wymieszali się z plemieniem określanym mianem protobułgarów. I teraz pytanie, kim byli protobułgarzy? Otóż protobułgarzy to było plemię turecko-mongolskie, które początkowo mieszkało na północ od Kaukazu, ale musiało już stamtąd uciekać ze względu na to, że byli oni atakowani przez inne plemiona mongolskie. No i uciekli do Bułgarii, więc w pewien sposób można powiedzieć, że dzisiejsi Bułgarzy to są potomkowie zarówno Słowian, jak i Mongołów. Pierwsze państwo bułgarskie powstało w 681 roku. Był to mongolsko-turecki Hanat założony przez wspomnianych protobułgarów. Kolejne lata to otwieranie się na Bizancjum i rosnące wpływy Słowian. Ostatecznie w 865 roku przyjęto chrześcijaństwo. Oficjalnym językiem stał się zaś starocerkiewno-słowiański. Turecka kultura w zasadzie upadła, ale pamięć o dawnych władcach utrwaliła się w nazwie państwa Bułgaria. Państwo bułgarskie bardzo mocno rosło w siłę i w pewnym momencie stanowiło już naprawdę taką małą lokalną potęgę w regionie, co sprawiło z kolei, że Bizancjum zaczęło się mocno obawiać o swoje wpływy i ostatecznie w 1018 roku Bizancjum całkowicie podporządkowało sobie Bułgarię i można powiedzieć, że to był koniec tego pierwszego państwa bułgarskiego. Powiem wam, że zaparkowanie samochodu w tych Złotych Piaskach jest prawie że niemożliwe, bo tutaj nie ma normalnych ludzi, tu są tylko i wyłącznie hotele. I każdy parking należy do jakiegoś hotelu. Ja sobie znalazłem taki jeden hotel, który wygląda już na opuszczony i tam zaparkowałem i mam nadzieję, że nikt się nie dopieprzy. Na przykład tutaj jaki ładny hotel. Tych hoteli jest tutaj... Są tylko hotele, serio, tu są tylko hotele. A ludzi nie ma w ogóle. Nie widziałem jeszcze ani jednego turysty. Dowód na to, że już jest po sezonie. Wszystkie budy pozamykane. Mam nadzieję, że znajdę chociaż jedną restaurację, która będzie czynna, bo w sumie coś bym zjadł. O, taki wielki hotel i to już wszystko wygląda na to, że jest puste. Ja nie wiem, ile tu sezon trwa. 3-4 miesiące? I że to na siebie zarobi? Ja nie ukrywam, że nie chciałem tu być. Bułgaria w ogóle nie była w moich planach. Kompletnie o tym kraju nie myślałem, w ogóle mnie nie interesował. Decyzję o przyjeździe podjąłem stosunkowo późno, więc nie miałem zbyt wiele czasu, żeby się przygotować. Zabrakło mi czasu, żeby przygotować się od tej strony turystycznej, żeby zobaczyć, co tak faktycznie ciekawego jest w tej Bułgarii do zobaczenia. Przyjrzałem tylko na szybko jakiś przewodnik, jakieś vlogi turystyczne i wychodziło na to, że w Bułgarii cały ten przemysł turystyczny kręci się wokół wybrzeża. Turyści przyjeżdżają tutaj w zasadzie tylko na wybrzeże, więc stwierdziłem, że skoro nie mam zbyt wiele czasu tak naprawdę, no to skupię się na tym wybrzeżu. No i to są właśnie
złote piaski w Bułgarii. Nie myślałem, że sezon tutaj kończy się tak szybko. Wszystko pozamykane. Tam jest, kurde, gdzie on? Gdzieś tu widziałem przed chwilą McDonalda. Przejeżdżałem koło niego, też był zamknięty. Wszystko pozamykane. A wiecie, z czego słynie Bułgaria? Z róż, niczym Holandia z tulipanów. Tutaj są, tylko że o Holandii każdy wie, a o Bułgarii nie. Tutaj są olbrzymie plantacje róż i nawet 70% całkowitej światowej produkcji olejku różanego pochodzi właśnie z Bułgarii. Dlatego dużo jest tutaj różnego rodzaju pamiątek związanych z różami. Ja sam sobie kupiłem mydło różane i szampon do włosów różany. Przynajmniej będę choć raz w życiu ładnie pachniał. Kurde, serio, czuję się trochę jakbym po Czarnobylu chodził. Całkowicie wymarłe miasto. Nikogo tu nie ma, nic tu nie ma, wszystko pozamykane. Jedyne dźwięki jakie słyszę to są, kurde, dźwięki, w sensie jak se sam do siebie gadam, to siebie słyszę, o. W 1185 roku wybuchło powstanie zakończone sukcesem i utworzeniem drugiego państwa bułgarskiego. W połowie XIII wieku car Iwan Asen II zerwał unię z kościołem katolickim i zwrócił Bułgarię w kierunku prawosławia, które i tak zresztą w narodzie dominowało. Był to też okres, kiedy na północy nad Morzem Czarnym Tatarzy uciekający m.in. z Polski założyli swoje własne państwo, Złotą Ordę, więc Bułgaria znalazła się między młotem a kowadłem. Miała dwóch bardzo silnych sąsiadów, z jednej strony Tatarów, z drugiej strony Bizancjum. XIV wiek to już z kolei spiski, intrygi na carskim dworze, coraz więcej kłótni, coraz więcej prób rozczłonkowywania państwa, na przykład bojarzy, czyli arystokracja bułgarska próbowała utworzyć swoje własne państwo. W regionie pojawił się też kolejny silny rywal, czyli Serbia, która bardzo mocno się wtedy rozrosła i w 1389 roku w bitwie na Kosowym Polu Turcy rozbili armię serbską i zajęli praktycznie całe Bałkany, w tym także właśnie Bułgarię. Okres turecki to czarne czasy dla Bułgarii. W ciągu kilku lat Turcy wybili połowę wszystkich Bułgarów. Zostali sami chłopi, na których nakładano coraz większe podatki i obowiązki, a młodych chłopców brano i szkolono na janczarów. Tureccy żołnierze byli bezkarni, mogli robić z Bułgarami i ich żonami co chcieli. Rosła islamizacja itd., itd. Zawsze, gdy turecka armia doznawała jakieś porażki w Europie, w Bułgarii wybuchały powstania. Trzeba jednak pamiętać o tym, że najczęściej górą byli Turcy, a państwa Europy tylko się rozpaczliwie broniły. Prawdziwą nadzieją były zwycięstwa Jana III Sobieskiego i odsiecz wiedeńska. Po niej sytuacja w Bułgarii nieco się poprawiła, między innymi znikł przymusowy nabór na janczarów. Dawna kultura bułgarska przetrwała w monastyrach, gdzie wciąż starano się pisać teksty w języku słowiańskim. To właśnie w monastyrach powstała słowiano-bułgarska historia spisana przez Pajsija Hilandarskiego. Spisana w języku bułgarskim opowieść o historii kraju pełna dumy narodowej i godności krążyła w rękopisach po regionach całego kraju i stała się kamieniem węgielnym odrodzenia narodowego. Ale o tym opowiem wam już chyba z innego miejsca, bo jestem głodny, a tu naprawdę nie ma, kuźwa, tu nic nie ma, no bo nawet nie mam wam co pokazać, no bo co ja wam mogę pokazać, że tu był, nie wiem, bar, który jest zamknięty, tam jest jakiś hotel, tam jest hotel, tam są bary, które są zamknięte. Znalazłem jeden sklep otwarty, kupiłem saloda. W tym sklepie w zasadzie nic nie było oprócz alkoholi i lodów i koleś się mnie pytał, co ja tu robię. Powiedział, koniec sezonu, tu nic nie ma. Kurde, zimno dzisiaj z rana. Tak sobie dzisiaj spałem. I dzisiaj w nocy też było słychać wycie szakali. Myślałem, że w Bułgarii szakale są raczej rzadkością, a okazuje się, że chyba jednak nie. Więc trzeba uważać. W XIX wieku nastąpiło już takie typowe odrodzenie narodowe Bułgarów, którzy zaczęli marzyć o utworzeniu swojego własnego państwa. Zaczęło się tworzyć takie powstańcze podziemie, gdzie pomysłodawcy praktycznie objeżdżali cały kraj, próbując przekonać naród do walki. No i w 1876 roku wybuchło powstanie, które zostało oczywiście bardzo krwawo stłumione przez Turków. I pomimo tego, że Bułgarzy podejmowali walkę, to nie oni mieli zdecydować o swoim losie. W XIX wieku było już oczywiste, że potęga turecka chyli się ku upadkowi. Pytaniem było tylko, jak ten tort po Turkach zostanie podzielony. W regionie największą siłę stanowiły Austro-Węgry i Rosja, natomiast Wielka Brytania i Francja za nic w świecie nie chciały doprowadzić do tego, żeby Austro-Węgry lub Rosja jeszcze bardziej wzrosły w siłę. Dlatego ku rozpaczy Bułgarów wspierali Turków. Jednakże wydarzenia właśnie powstanie w 1876 i wszelkiego rodzaju właśnie krwawe
mordy dokonywane przez Turków doprowadziły do tego, że opinia publiczna zaczęła się strasznie oburzać. No i Wielka Brytania i Francja postanowiły troszkę złagodzić sytuację. Niestety było już na to troszkę za późno, bowiem Austro-Węgry i Rosja dogadały się w międzyczasie między sobą i podzieliły Bałkany. Warto tutaj dodać, że Rosja była olbrzymim sojusznikiem Bułgarów. Rosjanie krzewili ideę panslawinizmu, czyli że wszyscy Słowianie powinni trzymać się razem. Dlatego Bułgarzy Rosję wspominają z bardzo dużym sentymentem. Mówi się, że flaga Bułgarii, biały, zielony, czerwony, ma jakby uczcić pamięć po Rosji, bo przypomina flagę rosyjską, tylko że właśnie niebieski został zastąpiony zielonym. Kurzają te włosy. Czuję, że dzisiaj naprawdę źle wyglądam. Ale cóż. No i na przykład car Aleksander II, który u nas jest bardzo źle wspominany, bo stłumił nam powstanie styczniowe, w Bułgarii jest nazywany oswobodzicielem i stawia mu się pomniki, ponieważ w 1877 roku no to właśnie car Aleksander II wypowiedział Turcji wojnę, która dla Bułgarów była wojną o niepodległość. Zakończyło się to sukcesem i w następnym roku powstało Księstwo Bułgarii, które wciąż było lennikiem Turcji, ale mieli już bardzo dużą autonomię. Natomiast całkowitą niepodległość Bułgaria ogłosiła po rewolucji młodotureckiej chyba w 1908 roku, o ile dobrze pamiętam. Patrzcie, jestem obecnie w Nesebarze. To jest chyba w ogóle najbardziej turystyczna miejscówka na całym wybrzeżu i również wszystko pozamykane. I na ulicach pusto. Mocarstwa europejskie coraz mniej kontrolowały wydarzenia na Bałkanach, a ponieważ nowe powstałe państewka każdy uważało, że granice zostały wytyczone niesprawiedliwie, no to doszło do 2 wojen bałkańskich. Po II wojnie światowej, ponieważ Bułgaria bardzo mocno sympatyzowała z Rosją, no to do władzy doszli komuniści. W Bułgarii ten komunizm objawiał się ślepym wręcz posłuszeństwem wobec Rosji, czystkami etnicznymi, między innymi około 1 miliona Turków uciekło i podejściem, że jak ktoś nie należy do partii, to będzie miał w życiu dużo gorzej. Postępowała bieda, oburzali się obrońcy praw człowieka, a sama Bułgaria stała się problemem nawet dla swoich sojuszników. W latach 80., gdy w Rosji próbowano już wprowadzać jakieś reformy, to w Bułgarii każdy, kto marzył o pierestrojce, mógł mieć do czynienia z tutejszą bezpieką. Dopiero pod koniec lat 80. w Bułgarii zaczęto domagać się zmian i odejścia komunistów od władzy. I warto tutaj przytoczyć postać Żywkowa, który przez 40 lat rządził Bułgarią. W końcu został chyba skazany, chociaż nie jestem pewny, ale na pewno był oskarżany o łamanie praw człowieka. Do dzisiaj można zobaczyć, jak bardzo podzielone jest społeczeństwo Bułgarii, ponieważ mniej więcej 50% Bułgarów uważa, że za jego rządów wcale nie było źle. Natomiast pozostałe 50% uważa, że to był dyktator i zbrodniarz. Po upadku komunizmu władza wielokrotnie się zmieniała. Niestety praktycznie za każdym razem do władzy dochodzili byli komuniści poprzebierani w różne nowe fatałaszki. Jezu, ale się obżarłem. Kumpel mi mówił, że jak będę w Bułgarii, muszę koniecznie spróbować coś takiego jak sacz. Jest dobre, ale się okazuje, że jak się to zamawia, to jest taka wielka porcja. W sensie to nie jest danie dla jednej osoby, to jest kuźwa się chyba całą rodziną to je. O, zjadłem troszkę ponad połowę, ale już więcej nie byłem w stanie. Ja bym chętnie więcej popróbował tej bułgarskiej kuchni, ale tu jest już wszystko pozamykane. I nawet nie ma gdzie. Tutaj mamy Morze Czarne. Za czasów greckich było ono uważane za strasznie niebezpieczne i zdradliwe. Mówiło się, że dookoła Morza Czarnego zamieszkują najdziksze ludy świata. Warto pamiętać jednak o tym, że wtedy Morze Czarne było krańcem znanego ówcześnie świata. To wtedy pojawiły się legendy o argonautach, którzy przepłynęli Morze Czarne i dotarli do Gruzji, albo o Amazonkach zamieszkujących północne wybrzeże. Nie wiem, jak jest dzisiaj. Możliwe, że proekologiczne reformy Unii Europejskiej coś zmieniły, ale Morze Czarne zazwyczaj miało taką opinię niezbyt czystego, bo tutaj te wszystkie rzeki, które płyną przez Bałkany, zbierały te wszystkie zanieczyszczenia po tych wszystkich państwach, śmieci i wlewały je do Morza Czarnego. Stąd z roku na rok obserwowało się, że jest tutaj coraz mniej ryb. Kiedyś w ogóle były tutaj delfiny, teraz podobno spotkać delfina to jest niesamowite szczęście. To, co mówiłem o zanieczyszczeniu Morza Czarnego, możliwe, że już nie jest prawdą, bo sam przed chwilą na własne oczy widziałem delfina. O tam, albo gdzieś, no gdzieś tam. Pokażę wam meduzę z bliska. Dużo ich tutaj. I dobra, stwierdziłem, że nie będę szedł tak całkiem przy wodzie,
bo tutaj jest naprawdę pełno meduz. A ja jestem taki, że mógłbym się zagapić i przypadkiem wdepnąć. A nie chcę sobie potem sikać na nogi, bo mnie to obrzydza. O, a tam w oddali widać stary Nesebar. Kurwa, za takie zakopywanie butelek w piasku to bym ja z korzeniami wyrywał. Właśnie przez coś takiego wylądowałem po raz pierwszy w życiu w szpitalu. Jak miałem 12 lat, rozpierdoliłem nogę, bo jakiś debil zakopał kurwa butelkę popijmy w piasku. Dla rozrywki przeszedłem się na plażę dla nudystów. Mogę wam ją pokazać, bo i tak tutaj nikogo nie ma. Ogólnie polecam plażę dla nudystów, jak jesteście na przykład w Polsce nad naszym morzem, no to kojarzycie zwykłe plaże, że są nieprzebrane tłumy turystów i biegające w tej wrzeszczące dzieciaki. No to na plaży dla nudystów jest dużo miejsca, cisza, spokój, bo nie wiedzieć czemu rodziny z dziećmi się tam nie zapuszczają. I to nie jest tak, że na plaży dla nudystów trzeba biegać na golasa. Nie trzeba! Plaża dla nudystów różni się od zwykłej plaży tym, że tam bieganie nago jest dopuszczalne, ale nie jest konieczne. Więc jak ktoś nie chce pokazywać swojego giganiszczyciela, to nie musi. W Bułgarii dawno temu bardzo popularne były różnego rodzaju zwyczaje ludowe. No i bardzo popularna była na przykład parada perpetuły, która miała sprowadzić deszcz. Polegało to na tym, że młodą dziewczynę, koniecznie dziewicę, rozbierało się do naga i przystrajało gałęźmi i liśćmi. I potem była ona prowadzana od domu do domu przy śpiewie kobiet. Gospodarze wylewali jej wiadro wody na głowę, a ona w tym czasie machała rękami naśladując ptaka. Niech mi ktoś teraz powie, że to nie było pojebane. Ale ogólnie różnego rodzaju motywy dotyczące słowiańskich wierzeń ludowych zostały wykorzystane chociażby w bardzo popularnej grze komputerowej Wiedźmin 3. I jeżeli kojarzycie piosenkę, Boże, jak ona się nazywała? House of Steel? Chyba? To jest ogólnie bułgarska ludowa pieśń weselna. Dobra, to żegnam się już z wami z tej Bułgarii. Nie polecam Bułgarii w październiku. I tyle. I miejmy nadzieję, że w przyszłym roku da się już bardziej podróżować. Na razie.